Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o inskrypcjach. Jakiś czas temu, może z 2-3 tygodnie temu zaczęliście mnie pytywać, słuchaj, fajnie by było, żeby wyszedł jakiś odcinek, gdzie możemy analizować inskrypcje. To będzie najlepsze, jak zrobić wiecie, taki tier, jakby tak powiedzieć, najlepszych inskrypcji, więc dzisiaj dla was będzie po prostu no, film o najlepszym o najlepszej inskrypcji WEDG, czyli cleanu, czyli meta powiedzmy taka, gdzie wam to wszystko przedstawię. Powiem ofen, musicie mnie też tutaj zrozumieć pod tym względem, że sobie przyciszyłem. Musicie też mnie zrozumieć pod tym, że ja tutaj przygotowałem wersję angielską tego, ale też będziecie mieli taki jak to powiedzieć, ściągę, gdzie dostaniecie jakby polską i tą angielską wersję. Postaram się gdzieś tam w rogu, może tam gdzieś wkleić tą wersję polską, żebyście mieli łatwiej a propos tego cleanu. Żebyście wiedzieli co jak, a jeżeli wam nie będzie pasowało, no to wiadomo, wystarczy zmienić na wersję angielską i tak sobie dopasować też inskrypcję. Ona nie jest trudna, mi się zdaje, że już większość z was mniej więcej kojarzy, jakie tam inskrypcje mają swoje plusy i minusy, więc na pewno tutaj, tak jak wam na przykład pokażę taką opcję, to też będziecie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi, czyli też będziecie widzieli, że no wiadomo, Hunter to już każdy wie, że jest łowca, ale Crazy jest szaleństwo lub też inne, jak mam Warcry, okrzyk bojowy, Woolcult czy osłona, Robust czy wytrzymałość. Patrzcie, że te wszystkie tutaj, co mamy inskrypcje, one też lubią się powtarzać nazwami, a mogą co innego tam robić, bo tak już takie rzeczy też jeszcze kiedyś tam trafiłem. I to, co ja wam przygotowałem razem tutaj z Emotą, kolegą, który tutaj mi pomagał ogarnąć te inskrypcje, no to przygotowaliśmy taką jakby ściągę po prostu, jak najlepiej sobie dopasować inskrypcję do naszego, wiadomo, giru. Ale wszystko należy też, wiecie, każda tam jakaś inskrypcja ma to do siebie, że ona, wiadomo, też inaczej chodzi na danym oddziale, czy jak na przykład będziecie mieli tam na przykład w seedzie, powiedzmy w tierze A 6 inskrypcji, no to też sobie przejrzycie, która będzie na przykład lepsza pod smite, pod combo, no bo to jest ważne, czy tam, nie wiem, pod siege, chociaż co zrobimy oddzielny jeszcze odcinek, bo na razie mamy tylko przygotowane te 3. Ale no fajnie coś takiego, że mogę wam pokazać i mam nadzieję, że z tego troszeczkę zrozumiecie coś więcej. No i co? Przejdźmy może ogólnie, jak już wam pokazałem scrolla, no to przejdźmy sobie może ogólnie już do tego, że wam pokazać, jak tutaj mamy to metę scrolla, moim zdaniem. Wiadomo, Hunter, Crazy Sword, Rebus, Furious i Tremos są na tych takich najważniejszych wersjach. Potem mamy Warcry i Woolcult. No widzicie, bardziej zawsze patrzę, że te S plus S to są takie najważniejsze, a to jest coś na przykład, gdzie nie mamy lepszego, no i idziemy, wrzucamy, wiadomo, tutaj te inskrypcje. B i C, no to są już takie mniejsze. Niektóre w tym B mogą być takie sytuacyjne, jak na przykład na piechocie mamy marsz piechoty, że na przykład w B możemy wykorzystać, bo niektórzy chcą mieć inskrypcję ze szybkością, no bo piechota jest troszeczkę wolniejsza, tak samo jest w naukach, że nieraz to wykorzystują. No ale tak widzicie, niektóre tutaj tak, ja na przykład wrzucam do cen, no to niektóre są w ogóle już na przykład nie potrzebne, tak na przykład, nie wiem, kontratak, czy to coś związane z garnizonem, lub też z jakimiś tam barbarzyńcami też się nam trafią takie inskrypcje. Mi się zdaje, że fajnie tutaj wam coś takiego mogłem przygotować, żebyście też zrozumieli, o co nam tutaj mniej więcej chodziło, żebyście nie ślepo nie wrzucali swoich inskrypcji i na przykład nie marnowali tam kamyków przemiany, na przykład, bo będziemy chcieli przez cały czas gdzieś tutaj w któryś z tych inskrypcji inwestować. Wiadomo, że jakie są najlepsze, ale wiadomo też, że nam nie zawsze to dobrze dropi, więc no trzeba tutaj troszeczkę porobić parę zmian i trzeba troszeczkę no pójść w coś innego. Teraz pójdziemy do trąbki. Jeżeli chodzi o trąbeczkę, no to tak to mniej więcej wygląda. Tak widzicie, tak mamy Unstoppable Bowling Blues. No i chyba jedna z rządza kraju, jedna z fajniejszych inskrypcji akurat na wersji Wedge. Mam nadzieję, że tutaj takie ściągi wam się przydadzą. Może gdzieś tam kiedyś je uiszczę na jakimś Discordzie, żebyście też mniej więcej wiedzieli co i jak.
bo to też wam czasem, jak ktoś ma problem z angielskim, to na pewno jakoś pewnie to wam pomaga. No i przejdźmy sobie do mety. Burning Blood, no to naprawdę dobre inskrypcje. Respired Feet i Embattle też jest niezła. Fajnie by było wam to pokazywać na te dwa, tylko po prostu niestety aplikacja ROG i to ma to do siebie, że nawet jak zmniejszymy, to będzie nam po prostu wybijać. Nie będę miał jak wam tego fajnie pokazać, no chyba, że będę rozbiję dwa okna i będę robił przejścia między dwoma oknami. Tak, żeby nam się to wszystko tutaj zazębiało. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, mi się zdaje, że już troszeczkę jesteście, większość moich widzów, takimi zaawansowanymi graczami i będziecie w stanie sobie zmienić z polski na angielską wersję i po prostu dopasować te inskrypcje. Zresztą jak macie po polsku, to też już mniej więcej kumacie, jakie dane inskrypcje po polsku co robią, a zmiana języka to jest chwila i już będziecie wiedzieli po prostu, która tam warto na przykład może nie inwestować, ale po prostu założę, żeby nam zrobiło troszeczkę większe dobre trady na walkach. Tutaj akurat mamy trąbkę. Tak widzicie, tutaj akurat mamy więcej takich, te S plus i S-ki to takie troszeczkę więcej. W A, które mamy mniej. Niektóre te wersje, które macie z A, spokojnie można było przyczynić do S-ki, bo jak rozmawialiśmy tam na temat właśnie Pincera, to tam właśnie wróciliśmy już trochę do S-ki, no bo więc takich jak macie atak, obrona, punkty zdrowia, to czasem nam daje więcej niż niektóre tych takich odpalanych inskrypcji, więc warto o tym pamiętać, kiedy będziecie coś tutaj działać. Trąbeczka już załatwiona. Idziemy do emblema. Ojej. Tak, widzicie, emblem też. Animusz, który niedawno dropnął, no chyba jedna z fajniejszych. Focus Fire chyba też, jak to już pamiętam, była fajną już taką inskrypcją. No i tutaj zawsze chyba w lewym i w dolnym prawie to są takie jedne z lepszych inskrypcji, które tam nawet tych białych nam dropią, nie legendarnych, nie epickich. No i co, przejdziemy sobie do kolejnej, co? Już do rankingu kolejnego. Dobrze wam pokazuję. Czyżbym wsadził Interpida tam, gdzie powinien być Animusz? Chyba tak, chyba mi się nadpisały tutaj. Tutaj musi być państwo i panowie, musi być Animusz. Tu jest mały błąd, ja to postaram się gdzieś tam może wkleić filmik, ale to jest Animusz, po prostu Interpid musiał mi się gdzieś tutaj wkleić z innego, tak? Z tego co widzę to chyba tak. No niestety, czasem tak bywa, że wkleiłem sobie nie to co chciałem. No ale tak pamiętajcie, tu po prostu jest Animusz. Z chęcią bym wam to teraz jakoś wkleił, ale nie mam jak tego teraz dorzucić, czy mam? Czekajcie, jest tutaj gdzieś? Nie, czemu mam Interpida wklejonego? Nieładnie. Nie to sobie wyciąłem. Nie, tu musi być Animusz Focus Fire, czyli tak widzieliście na poprzednim tym. Czekajcie. Tak? Dobrze patrzę? Tak, Animusz tu musi być. Oczywiście, że to musi być Animusz tutaj. Czyżbym źle sobie wyciął to. Nie, to jest Interpid. To czemu mi tam wyszedł Animusz? Coś poklikałem gdzieś tam na tym, musicie mi wybaczyć. Poczekajcie. Animusz Interpid? 10%. A, dobra, polski, angielski. Widzicie? Jak ja się sam zgubiłem? Sam się zgubiłem w tym, naprawdę. Widzicie? Czekajcie, wróćmy jeszcze tylko do tego. Moje faux pas. Tak, Animusz jest po polsku, a ja mam po angielsku. Wybaczcie, głupota moja. Nie tak kręciłem, mówię, Animusz jest mój Animusz. Nie, ja tu zrąbałem. Nie. Okej, wracamy do tier listy. Czy wszystko jest ok? Czy po angielsku mamy Interpid? Tu się wszystko zgadza. Tak widzicie, tutaj też z tej A, który mamy tier A, też spokojnie, który mogliśmy dorzucić do S-ki. Ale w S jest bardzo dużo takich mocnych też tych inskrypcji, więc mi się zdaje, że tutaj warto coś pod tym względem pomyśleć i tutaj podziałać pod tym względem, nie? Jeżeli tam macie, no to pamiętajcie, że też sprawdzajcie się sobie po prostu przede wszystkim
kto wam najwięcej da też, no bo wiadomo, każdy marsz jest dość specyficzny, potrzebuje troszeczkę innych statystyk jednak i my tu się staraliśmy tak dopasować po prostu te, które wiadomo ze swoich jakby umiejętności, inskrypcji dają po prostu nam najwięcej podczas walki, prawda, czy tam przy naszych marszach, więc warto, żebyście to o tym pamiętali. Jeszcze raz tutaj mamy Animusza, nie no, emblem. No wybaczcie, no moje fopa. Przechodzimy dalej. I mamy tutaj ostatni, czyli naszą flagę. Flaga dość konkretna, balancet, którą możemy zdobyć bezpośrednio. Jeszcze wam tutaj pokażę, bo może nie każdemu pokazywałem, albo nie każdy wie. Tutaj za 180 wymian możemy zdobyć jedną taką inskrypcją shard. Za 8 inskrypcji sharda możemy właśnie sobie wybrać coś tutaj właśnie z delty lub też pincera lub też z pod clean, czyli balancet, czyli tą, co widzieliście, tą inskrypcję. Tak to wygląda u mnie i też tutaj niektóre z tego A moglibyśmy przerzucić do S-ki, chociaż tutaj też mamy dużo w S w tierze dobrych inskrypcji, więc też tak mówię, przeanalizujcie sobie, które dla was byłyby tak w sumie najlepsze pod tym względem. Mi się zdaje, że to już jest tak bardziej no widzicie, jak się ma otwarte parę tych na raz. No właśnie. Jak się ma po otwartych na dole, to się to potem tak miesza. Nie, tutaj tak, przepraszam, wracajmy do tematu. Flaga, Balancet, Defiant i Assertive. Assertive jest bardzo fajną inskrypcją zwykłą, więc warto tutaj o tym pomyśleć, zanim po prostu nie zdobędziemy Defianta lub też Balansa. Balansa długo możemy mieć ciężko dostać. Pamiętajcie też, jak mamy te inskrypcje, no to wiadomo, że tam te, które są zawsze jako w lewym górnym rogu, czyli tak na przykład Hunter, no możemy je zdobywać na KVK, ale inne inskrypcje, no to już musimy bardziej się starać z tych naszych jakby tak z eventów, wydarzeń. Tak jak tutaj macie w A niektóre, to też niektóre mogą spokojnie trafić do S, jeżeli chodzi o inskrypcje, więc też sobie to przeanalizujcie. Ja tutaj to mniej więcej tak to przygotowaliśmy. Mi się zdaje, że to jest fajnie. Wiadomo, znajdą się osoby, które sobie słuchają Optimusa, lepiej jest może tak zrobić. No, czasem tak bywa. Wybaczcie też tam za moje parę fopa, ale przynajmniej zabawnie jest. Nie jestem osobą, która się nie myli, więc mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Tu jest akurat już większa różnorodność, jeżeli chodzi o flagę, więc warto o tym pamiętać podczas tutaj działania na inskrypcjach. No i chyba tyle ode mnie. Ja wam tylko jeszcze pokażę, o co mi chodziło z tym zdobywaniem inskrypcji, bo może już to kiedyś pokazywałem, ale jak zobaczycie, każda tam inskrypcja ma jakiś tam temat, że może tutaj na przykład sobie mieć szansę coraz większą na zdobycie tej, na przykład tak jak ja tutaj miałem Animusza, czyli Interpit. Ja miałem chyba 8 na 10, jak mi poleciał Interpit ostatnio nagrywałem z event na temat inskrypcji, więc no tam mi akurat fajnie dropnął. Ja akurat wybieram zawsze clean, bo potem z tego cleana mogę sobie zesłapować, bo on od początku był zawsze rzucany, tak widzicie, wszystko to jest 1 na 1, tak samo tutaj to akurat nawet nie wybierałem, no bo z drugiej strony jest sens, nie wiem czy jest sens. Na delcie też, no na delcie jest akurat 1 na 10, akurat delta kiedyś też próbowałem wycisnąć szybciej Butterfly'a, no bo Butterfly to jedna z najlepszych inskrypcji, ale to będziecie mieli w oddzielnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek na temat inskrypcji fajnie wam tutaj pokazał co i jak. Mam nadzieję, że tutaj połapiecie się w tym wszystkim. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to wiadomo, możecie do mnie pisać na privie. Postaram się tutaj coś wam też rozwiać wątpliwości, pomóc. No i co? Dzięki jeszcze raz, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, rozwijamy to, pchamy do przodu przez cały czas. No i mam nadzieję, że ten odcinek był dla was przydatny. Jak coś zostawiacie łapkę, subskrypcję, polecajcie kanał i pchajmy to przez cały czas do przodu. Trzymajcie się, ekipo, hej!